Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym live streamie. Halo, halo. Halo, halo. Jakiś taki szum dziwny jest. Ciekawostka. Ciekawe, czy to jest szum z mikrofonu? Czy z interfejsu? Chyba z interfejsu. Witam, o zdróweczko pytam. Jak tam, co tam? Kurde, jestem zajechany w akcji. Nie będę kłamał. Późno poszedłem spać. Stąd te przeniesienie godzinowe do 11. Chciałem tak w miarę wstać i w miarę pójść z psem, wiecie, obowiązki. Witam. Chciałbym dzisiaj zaupdate'ować harmonogram, zobaczyć, co fajnego mamy do ogarnięcia, co tam się dzieje u nas w międzyczasie. Sprawdzimy jakiś taki drobny, ale to drobniutki przegląd newsów, taki wiecie, z tych takich podstawowych, że zobaczyć, co tam się fajnego dzieje. Wiem na pewno, że jest wyjaśnienie w sprawie Unity, ale ja nie jestem deweloperem, ani również nie jestem w żadnych zarządach, więc ja nie wiem, jak to się biznesowo spina, ani jak oni prowadzą te Unity, dlaczego Unity chce zarobić cały hajs świata i czy to była próba, czy nie była próba. W każdym razie z tych takich najgorszych rzeczy się wycofali. Ale nie wiem, czy to nadszarpie zaufanie deweloperów, czy deweloperzy mają to w dupie, nie wiem. Dobrze, kawa wypita, Cyberpunk na telewizorze, więc klimat dobry jest. Kurde, już we wtorek wychodzi, nie? Dobrze pamiętam? We wtorek wychodzi... Tak, w najbliższy wtorek wychodzi Cyberpunk. Jesus Christ. Phantom Liberty. No co ja mogę powiedzieć? No będziemy grać, nie? Będziemy grać. Czyż mi się pobrało w ogóle w sumie? Jakaś przedpremierowa wersja? Jak dobrze wiem, w ostatnim czasie pojawiło się chyba patch 2.0 do Cyberpunka, który wbrew bólowi pupy Rewraksa nie pojawi się na PlayStation 4 ani na Xboxie One. Co jest zrozumiałe, bo kurde, no ile można. No ale w teorii coś tu się pobiera. Jest jakiś patch do pobrania. A u mnie jak tam? Dobrze, jakby tak sobie chwalę raczej, wiesz? Czy były jakieś afery? 50 gigabajtów? What? 50 giba? Co ja wam powiem? No trochę tam pozmieniali, co? By the way, stówkę za DLC. Nie jest zła cena. Also nowe drzewko umiejętności jest chujowe. No może. Patch 2.0. Patch. Krytycy polecają 97%. Wow. Dogtown. Dory przed innymi Quadra Sport R7 Vigilante. Przepiękny. No będziemy grać, nie? Będziemy grać, ale to jak wyjdzie Phantom Liberty, to wtedy będziemy grać. Czyli we wtorek. Które czuję się, jakbym grał w nową grę ze starą fabułą. No nie wiem, czy to jest najlepszy vibe, ale no rozumiem. Przynajmniej teraz można napierdalać z auto do bezdomnych.
Może strzelać z samochodu, o to chodzi. W sumie. Elon Musk w walce z botami rozważa wprowadzenie opłat dla wszystkich użytkowników X. No niech se wprowadza, tak. By the way, po tym jak Elon Musk przejął Twittera z mojej głównej platformy dowiadywania się o tym, co się dzieje na świecie, przestałem z niego korzystać. Więc jakby są pozytywy tego, że przejął tą platformę, bo po prostu przestałem z niej korzystać. Więc hej, kolejne social media, które odpuściłem. Super. Jak dla mnie, dobra zmiana. Dlaczego Sithowie mają żółte oczy? Wow. Paryska odsłona Assassin's Creed tanio na Steam. Takiej ceny nie widzieliśmy od ponad roku. Jak dobrze pamiętam, na Xboxie kupiłem Unity za 4 zł i nie odpaliłem ani razu, więc te promocje mnie nie przekonają do niczego więcej niż tego kupienia, bo grać i tak nie będę. Nie tak strzelić sobie w kolano, ale nie z pistoletu, ale z zjebanego działa szynowego. Jakie to jest działo szynowe? Takie na stelażu? To naprawdę fatalna sytuacja. Phil Spencer ogromnej dziurze w katalogu gier Xboxa w 2022 roku. Tak. Grający w Valheim wreszcie mogą korzystać z modyfikatorów świata na swoich serwerach. Okej. Co to znaczy? Cześć, Rewrak, siema. State of Decay 2 to jest gra, która wydaje mi się, że mogłaby mi się spodobać. Po tym jak Days Gone spodobało mi się to zwiedzanie i odkrywanie całego świata, rozbudowywanie, to wydaje mi się, że takie tworzenie naprawdę budowy nowego świata powinno mi się spodobać. Ale zobaczymy. Jakiś plan nagrania na dzisiaj? Do dzisiaj jest plan, że Star Raila trochę pogramy, już zobaczyć, co tam się dzieje fajnego, a później chciałbym zobaczyć chociaż jak się ten Armor Core nazywa, nie? Co tam się dzieje. Taki jest plan. W Dredge można teraz łowić zmutowane kraby, dzięki której jest 1.3.0. Mam kupione, wciąż nie grałem. Zobaczymy. Unity wycofało się ze swoich aferowych planów, trochę go pozmieniało, ale szczerze mówiąc, ja nie jestem deweloperem, ani też nie jestem w managemencie firm deweloperskich, więc nie wiem, jak to wpłynęłoby na mój biznes. Więc trochę w tym temacie nabieram wody w usta i przechodzę dalej. Microsoft rozważał przejęcie Nintendo i Valve. To byłoby legalne w ogóle? Wyciekły plany wydawnicze firmy Bethesda na liście remastery Fallouta 3 i Obliviona. O, chyba będą pozwy dla fanów, znaczy na Sky, Obliviona, czy jak on tam się nazywają te modyfikacje. Ajajaj. Szef Google zarabia fortunę. No to dzięki za info. Gracz woła wyrzucił członka drużyny przed finałowym bossem. Przepraszam, mój przyjaciel potrzebuje łupu. Przepiękne te newsy. 6-minutowy film WRC pokazuje pierwsze urywki gameplayu ulepszenia wobec Dirt Rally 2.0.
Właśnie, bo EA Sports przejęło markę WRC. Nie wiem, jak to wpłynie na firmy Natek. Sorry, spadł mi telefon. Upsi! Nie wiem, jak to wpłynie na firmy Natek, czyli twórców WRC Generations, ale warto zobaczyć. Welcome to the gameplay deep dive for EA Sports WRC, where we'll look at everything you need to know about one of the most challenging, intense and exciting Co wy na to, spectacles in motorsport. że EA teraz będzie nazywało wszystko EA Sports? You'll experience over 200 rally stages with greater realism, fidelity and detail than ever before across the most challenging locations in the world. Unreal Engine has also allowed the team to create the biggest rally stages in Codemasters history, with the longest routes now spanning. No właśnie, przecież EA jest teraz właścicielem Codemasters. O, biedne Codemasters. Tak długo się trzymało samo. All rendered in exquisite detail for the ultimate rally experience. WRC will feature over 80 rally cars covering the entire history of the sport. Volvo to nie tykać. No, Volvo to jest jedna z tych firm, która dogorywa i ona by się chciała was sprzedać. And the sophisticated technology of the current day, you'll take on your rivals across 18 different car classes. Fajnie jakby wydali coś pod EA Sports niezwiązane ze sportem. EA Sports Chess na przykład? Albo EA Sports Shooting? To byłaby strzelanka? Albo EA Sports Battlefield? EA Sport Assassin. O, czekaj na EA Sports Titanfall, wiesz? These are the decisions Rally 1 drivers have to make before every stage, and you'll do the same. Nie będę kłamał, ale ta gra nie wygląda zbyt ładnie. Ale za to samochody wyglądają przepięknie. Teraz weź tu poradź sobie. Oni w ogóle jeżdżą w takich rękawicach? To jest kurwa wygodne w ogóle? The team has received feedback from professional rally drivers to give you the most realistic driving experience ever seen in a Codemasters rally game. The handling system has been upgraded in several ways over previous titles, with improved tarmac handling, force feedback, Zadźgam cię, nie obiecuj. drivetrain inertia, progressive braking and much more going on under the hood. Ale w skarpetkach. Dobrze. Every car behaves like you would expect it to in the real world. Whether it's a lightweight classic Nie wiedziałem, że może dostać RCB, że będą szczepić lisy. Myślę, że każdy ma jednego swojego zaszczepić, czy jak? Czy jeżeli mój Korgo jest podobny do lisa, to też mam go zaszczepić? You'll also hear every bump, scrape, gear change and engine roar in incredible detail. High-quality recordings of real-world rally cars and enhanced audio technology truly immerse you in the environment. Masz łapać lisy i pomagać, czy co? No właśnie. Jechać do ciebie pomóc ci złapać jakiegoś lisa? Żeby wstydu nie było. Że no nie złapiesz, nie? You'll also hear many voices throughout the game, with your co-driver and chief engineer guiding you on your journey. Z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wścieklizie. Nie dotykaj szczepionki, nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych. And I'll be right there with you. Ej, to jest w sumie ważna informacja, żeby twój pies nie opierdolił szczepionki, no. Like I do on the WRC broadcasts. The car currently lining up was a bit late to the start following service. I'm sure the marshals will have something to say about that, and there may be a penalty involved. The 17 locations and over 200 stages of WRC are also the most realistic that Codemasters has ever built, and are all replicas of actual roads. For example, you can go from watching Rally Monte Carlo's Col de Torini stage on WRC Plus to driving on the very same iconic roads in-game. Co znaczy WRC+? Czekaj, co? Rally history, you'll tackle rallies across spring, summer, autumn, and winter. The various climates and weather conditions introduce unique challenges, and a drive through a hot summer stage will feel very different to tackling the same roads in wet and snowy winters.
WRC's highly detailed and authentic driving simulation model is the foundation of your rally experience. A to mi nawet taki leciał kilka metrów nad domem. W sensie lis? Leciał tak nisko, że byłbym w stanie rzucać w niego kamieniem z okna. Nie rzucaj w lisy kamieniem! The fuck? You'll be able to fine-tune your assist settings to your liking, and you can also choose between two different pace note systems. In the real world, rally drivers use a complex language of coded notes. Powiem, jak pokazują tą grę w ruchu, to wygląda dużo lepiej. Ale jak były takie filmowe ujęcia, to nie były filmowe ujęcia, nie? Recreated in-game, you can also use an alternative, simplified pace note system, breaking down the complex language of rallying to simple terms suitable for all players. We are just getting started with our closer look at everything in WRC. Join us again next week where we'll be breaking down everything you need to know about... Jak wiecie, ja mam taką słabość do WRC, mimo że nie oglądam w ogóle rajdów, kompletnie nie interesuje mnie posiadanie samochodu, ani rajdy. To z jakiegoś powodu te wszystkie WRC gry za każdym razem gdzieś tam mnie kupią na chwilę. Kurde, no to jest... Jak dadzą do tego swojego abonamentu, tam EA coś tam, to, no, to bym grał, nie? Czy kupię? Raczej nie. Polskie Witchfire trafiło do wczesnego dostępu. No właśnie. W ogóle Witchfire trafiło w końcu do Early Access. Ktoś z was zainteresowany jest? A war rages between the witches and the remnants of humanity ruled by the Samolot. Okay. In a distant Bo to jednak nie ściganie po torach. Znaczy tak i nie, ale wiesz o co chodzi, jakby... Ej, a ten abonament EA jest w ramach Game Pass? Tak, jest, tylko że tam nie ma gier na premierę, tylko tam jest tylko Vault. Czyli te gry, które po jakimś czasie tam trafiają. Bo te WRC to jest, nie wiem, z jakiegoś powodu mnie to chwyta. Hunters like him are called prayers, and the substance running through his veins that gives him arcane powers is known as witchfire. Wiedźmiński ogień. When you reach your destination, you're completely exhausted. There's very little witchfire left in your blood. One of the first things you must do is replenish your powers. The fastest way to do it is to fight the witch's minions, ghouls and wraiths. Once they're dead, the witchfire... To ciekawe, bo ta gra ma taki specyficzny vibe. Z jednej strony wygląda jak strzelanka, ale chyba to jest bardziej looter shooter? A przynajmniej jeżeli chodzi o taką gąbkowatość. If you waste bullets, ignore your stamina, and take your opponents for granted, you will die. And this can happen in a myriad more ways. Getting killed means that you lose all your loot, although it's possible to recover it, and the monsters you've eliminated come back from the dead. Jeszcze elementy Souls-like'a mają, ja pierdzielę. Wszystko w jednym. She will start throwing deadly curses at you. Cześć Volkun, siema. These can raise the dead from their graves, or conjure a fog to unleash a hunt for your soul. She will stop at nothing to drive you out of her realm. And if this doesn't work and you still brazenly cling to life, amassing more power and a greater arsenal, then the witch will dispatch new types of minions and set... Jeżeli będzie w najbliższym czasie, na przykład jesienią, kupon 40 zł albo 25% na Epica, to być może kupię tego Witchfire, tak wiecie, no, w ramach wsparcia The Astronauts, bo ta gierka wygląda naprawdę na solidny tytuł. Być może to nie będzie moje goty, ale ma w sobie coś. Ja bym chciał to sprawdzić, ale z drugiej strony nie chcę być beta testerem, bo i tak mam dużo gier do grania, nie? Here you can also transform the witchfire collected along the way into skills that become more and more... Ale powiem szczerze tak.
This transformation does Kursor more than na simply make you padzie to jest żenujący design, nie? gain understanding of how magic works. Without this knowledge, many places remain inaccessible. W sumie, czy w takim przypadku, czy ci modlący się by nie poszli w efekt kobry, jak potrzebują wiedź, aby przeżyć i rosnąć w świecie? Co? Sprawdziłem sobie, ile mam godzin w AC i wyszło 40. I patrząc na to, że moje trzecie podejście to i tak połowa, no to ci AC, jeśli przejdziesz chociaż raz, starczy na te 20 godzin, patrząc na brak skilla na początku. Na brak skilla w ogóle, nie? It turns out that the aforementioned rifle can hit several enemies with a single shot. This is how things are in this world, where common folk see nothing but a regular weapon. Trzecie przejście przy 40 godzinach? Króciutka ta gierka jest, fajnie. Jak ja będę sobie kaleczył tą gierkę, to przynajmniej wiem, że jestem realnie w stanie to przejść. Miłe uczucie, naprawdę. The prayer's task is simple. Kill the witch and recover the artifact she stole. However, simple doesn't mean easy. Luckily for you, the prayer has more tools at his disposal than superhuman powers or a magical arsenal. Some of these implements are called the Arcana. Crystals that are created from witchfire in the most magic-infused spots allow the prayer to alter reality, if ever so slightly. Will you enhance your spells with new abilities? Z jakiegoś powodu czuję taki vibe designowy Perhaps you will prefer z Darkest Dungeon. Takie mam jakieś poczucie, still the most coś mi się tak powerful kojarzy gdzieś tam z tyłu głowy mam takie coś. spell, a magical object, or even the Arcana. It's the freedom. When you embark on your journey, you set your own goals. Would you like to find and defeat the guard keeping watch over the witch's keys? Go right ahead. Or perhaps you prefer to steal some gold and return to the hermitage. No problem. Why don't you test a new weapon and collect enough witchfire to develop another skill? There's nothing stopping you. Every step you make during your journey marks a choice. You can rush into a huge mob of enemies and try to execute them in a frenzied dance of death, or opt for eliminating them one by one from afar. Steering clear from a fight is an option, as is provoking more fights for bigger rewards. This freedom means that there isn't just one correct method to defeat the witch. The prayer is not bound by time restrictions, and the Vatican doesn't care what methods he employs. Dobrze, że Watykan się nie wpierdala. A tactician's analytical mind, or special powers. Planujesz ogrywać DLC do Cyberpunka? Tak, taki jest plan. We wtorek mam taki niecny plan, żeby zrobić długi stream z tej gry Bare bones of witchfire. Discovering the i rest. po prostu przejść sobie jeszcze raz całość. But here's a final thought. The witch knows that the prayers are immortal. Her goal is not to kill you. Her goal is to take away your belief that she could be defeated. When faced with hardship, you decide whether to give in to despair or get back on your feet and resume the fight. Godspeed, prayer. Kurde, no naprawdę to się wydaje na solidną gierkę. Dodałem do wishlisty i będę czekał na jakąś promkę. No bo to jednak Early Access jeszcze jest, nie? Więc jakby czekamy, aż wyjdzie ta gra w pełnej wersji. Ale fajnie byłoby pograć, naprawdę. Wygląda fajnie. Masz zabić tę ladacznicę. Jak? Mam to w dupie. Watykan, 2021 rok. Tak to sobie wyobrażam. Tak powstał zachwalany trailer Cyberpunka. Jaki trailer?
You know I do. So me, I'm right where you wanted me. Now tell me I'm out of this goddamn town. Nobody on you. I just caught surveillance cams. Idris Alba, tego jeszcze brakowało. Should be back in the homeland by 2 a.m. Yeah. What about you? Get your ticket out yet? I hear the government's sealing a deal. I told you. You're the president's favorite. You're gonna walk out of this on a red carpet. Yeah, sure. Hey, you deserve it. I wouldn't be alive if it wasn't for you. You know what I'm thinking about right now? Tell me. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. Place sure sounds tasty. Yeah. You were the one that took me there in the first place? Yeah, I remember now. Wow. Listen, when this is all over, you gotta take a break, you hear me? Tell me, do you copy? So we got a passenger and he's carrying. I think we might be compromised. Can you hack the trap? Show me. Siedem yearsów later. 7 years later. So me, you want a pill? So me, Excuse me, Madam President. pill? It's going to be a long flight. No, thank you. I wouldn't be alive if it wasn't for you. Niesamowita historia. Naprawdę. Jedna z tych bardziej niesamowitych. Dobra. No będziemy grać, nie? Fajne będzie z tym DLC, że jak je skończę, odblokujesz nowe zakończenie do podstawki. A co ze starymi zakończeniami? W sensie one normalnie zostają tak, jak były wcześniej, czy też zostały zmienione? Jak tam wygląda temat? Masa nowości Star Citizen. Wow. Mamy lepszy produkt Sony. Phil Spencer był pewien swego pojawienia specyfikacji PS5. Okej. Nie wiem, nie próbowałem robić finału jeszcze raz po aktualizacji. Okej. Spoko. W chwilę zagrało 10 milionów osób. Sporo.
Assassin's Creed Nexus na zwiastunie zgrywki z datą premiery. A. Stworzona z myślą o VR. Ta. Ubisoft Original. No przepiękna gra. Abstergo are working on a way to use ancient technology to profile people and align them to Templar beliefs. The secrets of that technology are still hidden in the newly discovered memories of 3 assassins. Connor, the American revolutionary. I must strike now. Cassandra, the Greek mystios. The time for talking is over. And the Italian nobleman Ezio Auditore. It has been far too long. You need to go undercover and stop Abstergo's plans at all costs. Time to go to work. Będzie się trzema asasynami naraz? Tych kontraktów mi zostało z 7. No będziemy działać kontrakty, będziemy działać. Mam nadzieję, że będziesz gotów. Assassin's Creed to wychodzi teraz na wszystko, naprawdę. The Division 3 powstaje, a Ubisoft oficjalnie to potwierdził. No, w Ubisoftie wszystko powstaje, ale pytanie brzmi, czy wyjdzie. iPhone 15 Pro Max może mieć problem z grami. Wysoka temperatura obniża osiągi procesora. Yikes. Jeszcze dopiero nie... Jeszcze tak naprawdę dobrze nie wyszedł, a już są problemy. A jeszcze strzelałem do bezdomnych. Do osób z kryzysem bezdomności się mówi, mordo. No będziemy grać jak dzikie kuny. Uwielbiamy Vampire the Masquerade. Uwielbiamy Vampire the Masquerade. Deweloperzy Bloodlines 2 uspokajają zaniepokojonych fanów. Przypomnę mordeczki, to jest bardzo ważne, żebym ja wam pokazał jednak, żebyście wiedzieli, że prawdziwym fanem nie zostaje się na wozie, też pod wozem. Jako przykład wam podam pewną grę, małą taką grę indie, którą wsparłem kilka lat temu. Nazywa się Vampire the Masquerade Bloodlines 2, gdzie nawet gameplay, który poleca GOG jest prywatny. Jestem jedynym znajomym, który kupił tę grę. No i co? No i kurwa czekam, nie? Data premiery, no tak, powiem wam tak, terminowo 31 grudnia 2021, nie? Jakby wszystko się zgadza, nie? Jakby mamy aktualne informacje, gra powstaje bez obaw. Piękny Souls-like Enotria The Last Song prezentuje wdzięki na zwiastunie technologicznym. Ajajaj. Unity napisał list otwarty, w którym przeprasza i ogłasza nowe, lżejsze warunki. Ta. Spoko. Lego Minecraft w kuszącej cenie. Czy ja wiem, czy kuszącej? Symulator ekranu ładowania. Payday 3 to kolejną grą, która nie została należycie przygotowana na premierę. Ktoś z was wie, czy
żeby skorzystać z DLS 3.5 potrzebuję mieć nową kartę graficzną, czy coś? Czy ona jest wspierana przez stare gry też? Znaczy przez stare karty też. Stare mam na myśli 2080 Ti. To chyba nie jest taka super stara, chociaż hej, najnowsza też już nie jest. Jest jakiś limit? Kiedy mogę korzystać? Odpalmy to może wyższej rozdzielczości trochę. Na pewno wiem, że Path Tracing to ja nie odpalę na swojej karcie graficznej. Chyba, żebym drugą dorzucił. Może drugiego RTX 280 Ti bym dorzucił, co? Wtedy bym mógł odpalić, nie? Może? DS 3 i 5. Dla wszystkich kart RTX. Co to jak działa? O. This includes shadows, which look softer in a more realistic way. Reflections, which incorporate bounced detail, further heightening immersion. And global illumination, which produces lifelike diffuse lighting across various surfaces in every scene. Czyli w teorii te 3,5 to też moja karta graficzna poradzi sobie z tym. A już mogę powiedzieć, że samochody, które są wyposażone w własną broń, są gorsze niż takie, w których można strzelać z własnej. Global illumination is higher quality with realistic indirect lighting. And reflections have No zobaczymy. detail than before. And DLSS frame generation multiplies performance, allowing GeForce RTX 40 series gamers to experience Phantom Liberty at Niesamowita maximum historia, frame naprawdę. Altogether, full ray tracing with DLSS ray reconstruction and DLSS frame generation, powered by the latest GeForce RTX 40 series GPUs, provide the ultimate Cyberpunk 2077 Phantom Liberty PC experience. PC Experience. Nice. Cześć Dominik. A właśnie, a twoim ból dupska, jeżeli chodzi o Phantom Liberty i ogólnie o 2.0 patch, jakby już ten temat poruszyłem i w ogóle też widziałem twoją wiadomość na temat PC-ta. Potrzebuję zobaczyć, co mogę załatwić dla ciebie, żeby było dobrze. I czy mogę coś załatwić. Będę pytał, będę kombinował, dam ci znać, jak będą jakieś odpowiedzi. W każdym razie widziałem, jakby mam zawsze twoje problemy w serduszku, nie w dupie, zapamiętaj to, mordo. I plan jest taki, żebym chciał jakoś tak, wiesz, cię tutaj wesprzeć w tym wszystkim. No. W każdym razie taki jest plan. Zobaczymy, jak z tego wybrnę. Coś tam by dla ciebie kombinował, żeby gdzieś coś tamtego, wiesz. Wiesz jak jest, nie? Dzięki wielkie. No jakby, wiesz, no zawsze jak miałem coś, to zawsze starałem się to gdzieś tam zdystrybuować w normalnych cenach, takich, że szary zjadacz chleba może to przełknąć, nie? To nie jest tak, że tutaj, wiesz, że chciałem tu zarobić na tym wszystkim, bo to nigdy o to nie chodziło. Tylko po prostu jak kiedyś zarabiałem dużo więcej pieniędzy, to dużo więcej miałem elektroniki, która po prostu była do odsprzedania, bo ja po prostu kupowałem tego tony, nie? Teraz nie mam dostępu do takiej ilości rzeczy. To co, Star Rail? Za chwilkę, dobrze? Dobrniemy z tymi newsami do najbliższego czasu i zobaczymy. Coś się jeszcze fajnego działo? No nic się nie działo później już. Banishers nie jest przesadnie długie. Zostawi czas na inne ciekawe RPG debiutujące jesienią. A co to jest Banishers w ogóle? Czekaj. Co to za gra? Yes.
At a glance, Banisher's Ghosts of New Eden owes a lot to Sony's recent God of War outings. Its close third-person camera to jest ta gierka robiona przez Don't Not. A mix of environmental puzzles and hard-hitting melee combat are all present. But there's more than meets the eye here. After playing a whole quest, I've discovered that beneath the surface lies a soul just as connected to the Life is Strange series developer Don't Not is famed for as it is to Sony's godly behemoth. You play as Red, a Scotsman in 1695 North America, who's taken up the profession of Banisher, a sort of exorcist witcher who hunts ghosts rather than Banisher kosztuje w tym momencie 200 zł. Premiera ma być 7 listopada. That's one option anyway, but we'll get to that. Beyond its third-person action flourishes, Banishers is hiding a choice-based adventure firmly rooted in developer Don't Nod's DNA. It provides a mix of violence and delicacy that could be felt clearly as I play. Dobra, jak pokazują ten gameplay, to tak trochę średnio, nie? Arriving in a small 17th century East Coast settlement made up No, ale pewnie gra typu Game Pass nadchodzę, nie? I was quickly introduced to the town's matriarch, an imposing woman by the apt name of Thickskin. She had little time for small talk, but all the time in the world for big beasts. After tasking me with a mission to rid the town of a mysterious ghostly monster that's been terrorizing its inhabitants for quite some time, I set off into the wilderness in search for clues. First though, I'd need a gun, and in order to get it, I had to navigate a conversation with Thickskin's much less... Cieszy to, że ta gra nie będzie super długa. To jest zawsze na plus, dlatego, bo może fajnie spójną historię opowiedzieć. Nie wszystko musi być na 200 000 godzin. Family dynamics at play here. Information that would later aid me in making a much bigger decision. With my new gun slung over my shoulder, I headed into the altogether w ogóle mam do was pytanie, czy my jutro mamy jakiś zaplanowany stream? W sensie na jutro, poniedziałek? Co my jutro gramy? Starfielda, czy co my chcemy tutaj ograć ogólnie? Nie wiem czemu, ale przypomina mi to Gridfall. Kurde, ma jakiś taki vibe delikatny. Zresztą wydawcą jest też Focus Interactive, chociaż Don't Not nie ma chyba nic wspólnego z Spiders. Jak oni nazwali studio Spiders? Spiders Web to jest trochę coś innego. Spiders po prostu, wow. RPGs you'll have played in recent years. A standard mix of light and heavy attacks, dodges and blocks are punctuated by some of Banisher's more unique approaches to combat. You see, Antea may be dead, but she's still by your side in spectral form, and she's just as up for the fight as you are. Switching to her in combat opens up new possibilities, albeit not drastically different ones. She's still melee focused, preferring bare fists to Red's cutlass, but is in command of a powerful area of effect attack that deals ghostly green damage to any ghoul around. And where Red has a health bar to manage and top up, mam baton do wyłączenia kamerki, super. Instead, magic is her vitality. This is where the music to Banisher's combat dance is written, building up Antea's mana bar by attacking as Red before switching to his dead lover to Ciekawe, co z tego wyrośnie, bo coś jest tu jakiś potencjał. Any time outside of combat too, as she's the vital key to solving some relatively basic environmental puzzles, but she is also a sort of spirit detective and can Space Engineers na poniedziałek. clues to what has happened to the people of this place. Gaining new information not only fleshes out these ghost stories, but any scrap of intel could also prove crucial when faced with the big decision that will seemingly occur at the end of each mission. More on that in a little bit. Echoes and visions of villagers' grisly demises only add to the creepy, uneasy tone that Banishers perpetuates throughout. Inspired by films like The Revenant and The Village, it's a New England setting haunted by old evils. That tone translates onto the enemies you'll face, who primarily consist of mangled Space Engineers? Serio? suspended by a ghoulish green glow. Waves of foes were made up of relatively basic melee and ranged units. To ciekawe. But every now and then a stronger test would be posed. Będę się zastanawiał, czy jest warto zaczynać Space Engineers teraz. Kurde, dużo mamy gierek do przejścia. It posed a welcome challenge that made me juggle all the tools at my disposal. Of course, because we're in the year 2023, there are multiple ability, upgrade and crafting menus to sift through in order to tailor your playstyle to your liking. Banisher's developers promise not to overload you with too many types of Jest jakiś gameplay w ogóle tego? Oprócz? A jest, patrz. We carry muskets
we carry these. Whistle for help if the need be great. And the gun? My sister can spare her musket. If you can get it from her. Here, some time ago. Take heart indeed. Ciekawe, na ile to będzie Maybe they're still out there. interaktywny film? Maybe. Papers. Half burned. Dobra, momencik, zaraz wracam. Says here that Kate loved a woman named Deborah and let her die. Younger New Smith has a low opinion of herself. She'd have to keep her love well hidden. There were more than a few settlers. This scourge is going to be huge. Are you ready for the ritual? No, but let's do it anyway. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. It's behind me, isn't it? Yes. Of course it is. Every bloody time. Surely too big to be a wolf. It's a scourge, all right. Anger shaped to kill. We wish you no harm. We know all about the wolf whistles. The whistle Stickskin gave you. Oh, shite! Now you're ours. It's weak spot. Wróciłem. Ale walka już na starcie wygląda średnio. Zgadzam się. Teraz jak na to patrzę, to wygląda jakby trochę to chciało być scenułą, co? Mam taki delikatny vibik. Ciekawe to jest. Czym to ostatecznie będzie? Not thick skin. Kate. It spoke her name with just one voice. Thick skin and Kate both accused. Is anyone in these damn woods innocent? Then it were real. This beast. How did I miss you on my travels through the woods?
Because it did not want you. It wants your sister. You gave them dog whistles. You sent them to die. Czyli w miarę średnia, ale przyjemna gra. No, jeżeli tak będzie, to super. Those who died won't need feeding. The weak die that the strong may live. You tricked them. I tested them. This be the way of it. This be the way of the world. Witchfire w ogóle kosztuje na Epiku 167 zł. The sister. Myślę, że to rozsądna cena. Żeby Starray miał jakiś jakiś update czy coś? Nie, na szczęście chyba nie. No dobra, będziemy Banisher się przyglądać, ale 200 na premierę to może tak niekoniecznie bym powiedział. Może to nie jest... O. Aha, mam się zalogować jeszcze raz. Myślicie ludzie, że ja pamiętam, jakie ja miałem hasło? Mówca obowiązku selektywnego rozmnażania. Myślałem, że rozmrażania. Myślę sobie, what the fuck, man? Mopsy są przepiękne i słodkie. Każdy raz jak widzę, to po prostu ubóstwiam i kocham, nie? Niestety biedaczki też mają nie najłatwiejsze życie. Ale głównie, jak ja mam problemy z mopsami, mam największy problem taki, że nie mamy na świecie dobrej służby zdrowia, jeżeli chodzi, znaczy kropka, nie? Ale brakuje dobrego ubezpieczenia dla psów. Bo jeżeli mógłbym ubezpieczyć psa, że jeżeli będzie chorował na swoje choroby rasowe, to dostanę dostęp do dobrego lekarza, to tak by dałbym to to jakoś bym to przełknął, nie? W sensie są hodowle, które jakby charakteryzują się tym, że mają mopsy o dłuższym pyszczku niż to przewiduje ustawa. I wtedy rzeczywiście te pieski lepiej się mają. Są też hodowle, które gdzieś tam likwidują powoli te problemy związane z drogami oddechowymi, ale wciąż te problemy występują i gdybym mógł w jakiś sposób zminimalizować szanse na ich chorowanie, to byłbym mega ucieszony, naprawdę mega ucieszony. I chciałbym. Szansa, że jak kichną, to wypadną mu oczy. No tak, jak są szczeniaczkami, to mogą wypaść mu oczy. Tak, to prawda, to jest też urocze w ogóle. Może mieć mopsa, któremu wypadnie oko. To jest kurwa niesamowite doświadczenie pieskowe, nie? Kurwa, no masz małego szczeniaczka i musisz uważać, żeby nie kichnął, kurwa, bo jebaniec może stracić oczy, nie? To jest po prostu też jakiś hicior po prostu, nie? Jedna z tych takich śmieszniejszych sytuacji, nie? Naprawdę. Nie da się w kilka lat odwrócić setek lat takiego męczenia psów. Skąd wiesz?
Mówisz, że jakby jesteś specjalistą z tematu biologii, tak? No jakby, wiecie, jakby pewne rzeczy są ofiarami kapitalizmu, nie? I wiele rzeczy, które nam się wydaje, że są od 1000 lat, to są rzeczy, które się dzieją od 100 lat, nie? Więc jest szansa, że wiele z tych problemów z bardzo, bardzo, bardzo krótkim pyszczkiem to jest problem od niedawna, ponieważ wiele z tych rzeczy mogło być niekorzystne w przeszłości, nie? Jakby twój pies, który umiera, to nie była największa korzyść. Natomiast nie wiem. Ja jestem od hodowli i tak nie da się szybko czegoś odwrócić lub wyhodować. Tak, natomiast to nie jest tak, że wszystkie mopsy zawsze były z krótkimi pyszczkami. Są te, które mają trochę dłuższe, trochę krótsze. Huh? So these are rooftops? How long would snow have to fall to get this thick? A long, long time. Ale wciąż, no jakby dla mnie tam te problemy zdrowotne piesków jest zbyt duże, żebym mógł to zaakceptować jako psa, którego potencjalnie biorę, nie? Jest szansa, że gdzieś tam w jakiejś hodowli, przepraszam, nie z hodowli, tylko z jakiegoś schroniska bym przygarnął mopsa w jakimś podeszłym wieku, tak żeby mu dobre życie zapewnić na starość. No ale to jak będę miał większe finanse i będę mógł pozwolić sobie na chorowanie pieska. Natomiast w tym momencie jakby dla mnie ta rasa jest średnia i wolę zostać przy moich karlich, korgich, które kocham i spodobały mi się te ich zachowania i ich słodziakowe bieganie. W gruncie rzeczy chorują sporo mniej, chociaż też niestety zdarza się. Hey, get out of there or you'll shiver to death. Holding your breath won't help. I got this, March. Someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case. They just need a helping hand. Ouch! My fine fellow, was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? I mean, come on, surely it doesn't warrant a spearing. Korgi są słodkie, zwłaszcza te ich krótkie nóżki. O, te krótkie nóżki są najlepsze. I na szczęście te krótkie nóżki są dosyć dobrze umięśnione i przez to nie mają za dużych problemów z zdrowiem, chociaż kręgosłup potrafi dostać mocno w kość. Przejdzie w kość. Chwila, jak przyniosłem myszkę... Aha. Przyniosłem myszkę na drugą stronę ekranu, to już elo. But then again, how can I blame you? I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. Is Captain Japard around? He's an old buddy of mine. Mam już 8. generację moich owczarków i nadal nie udało mi się wyhodować wszystkiego, co bym chciał. Powodzenia. Who? Wait, you're not Silvermane Humor Guards? starej to kolejny poziom. Why didn't you say so? Turns out we're on the same side Gierka after all. jest stanowczo dużo lepiej napisana niż Genshin. Przez większość, jak nie całość gry. Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. Excellent. I'll remember the name. I never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days, but fear not. Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Say, why don't we join forces?
I have reliable intel the main strength of the Silvermane W Guard. każdym razie widziałem, że jest w Polsce jest nawet kilka hodowli, które mają mopsy spoza opisu rasy i nie wpisujące się w rasowość mops ze względu na długość pyszczka, ale mniej chorujące. Przynajmniej tak zakłada, tak reklamuje się hodowla, nie? I to jest pytanie, jak to tak wiecie, sprawdzić, nie? Może dlatego, że jest bardziej skondensowana fabularnie, nie jest tak rozdmuchana jak Genshin. Tak, tylko że Genshin był rozdmuchany, prawda? Wciąż był słabo napisany. W sensie dialog był słaby. Ja wiem, że fabułę Genshina mógłby napisać AI, o ile tego AI nie zrobiło. I było potrzeba tam w ogóle palca człowieka. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Chlebisyn wydaje się być chlebem, ale przynajmniej zabawnym chlebem. Takim razowym, wiecie, z tych takich śmiesznych. Ask me anything you like. I won't skimp on the details. Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane Guard. Nice. Settlement? What a literary turn of phrase. Why, there's only one place in this world where the living still reside. Our beloved Bellabog. The further away you get, the dicier things become. Dialogi tak nie są aż tak cudowne, wciąż jednak widzę postęp z każdym rozdziałem. Ja nie wiem, na ile to jest postęp, a na ile to jest już, wiesz, już kurwa, no... To jest trochę choroba, nie? Jak zainwestowałeś 500 godzin w jakąś grę, to już trochę, wiesz, trochę ciężko zachować dystans, nie? W sensie nie mówię, że ty tego nie zachowujesz, nie? Ale ja mówię o swoim doświadczeniu z Genshinem, że im więcej w niego już nie gram, tym bardziej dochodzę do wniosku, że zużyłem tam za dużo godzin. W sensie tak... Za dużo godzin. The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but those names are grounded in truth. The only place humans can eke out an existence is behind those impregnable walls. Me? You guys scared me to death. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping over. I thought the Silvermane Guards were paying me a visit. Seriously, though, try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't hide in a snowdrift, and you'll be in a cell before you know it. Nie 500, a 650. O, fucking. To jest... To już jest... Oj, mordo. Czy to jest legalne w ogóle? Czy w grach spędza tyle godzin? You really don't know? The Silvermane Nie licz, ile godzin spędziłeś w tych streamach, bo... Może być tylko gorzej. And they like paying visits to folks in our line of work? Seems like you guys really are new to the business. To be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which I'm sure you don't mind me saying, I'll give Czy jak you dam some ten free przycisk, to guidance. będzie samo kontynuowało dialogi? There are ways of O, doing things in this nice. profession, and you better get familiar with them. Moving in the shadows, Powiedz to gościom od LoL, CS, pricing your stock, Diablo. hiding Ja nie from mam the podsumowania, ile guards. godzin spędziłem w League of Legends, No need. Why don't you just take us to ale the w city? sumie We don't really know the way. The city? Already? I haven't even started trading yet. Well, showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. But it would be my pleasure. Kindness is Sampo Koski's middle name. Follow me, friends, and keep quiet. We don't want to be spotted by the guards. So why were you hiding from the Silvermane Guards?
Yeah, I was just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So whereabouts you guys from anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. No pressure. Okej. Znalazłem jakąś stronę, która ma podawać ilość godzin spędzonych w grze. Wasted on LOL. How much time I wasted on League of Legends. Nice. I nic mi to nie podaje. Jak ja mam sprawdzić? Niech mi to poda chociaż, wiesz. Nice. Niech mi poda jakąś liczbę, błagam. Okej. I co, pusta strona? Serio? Nie wiem, jak to sprawdzić. No ja chciałbym zobaczyć. Tyle czasu na to. No, Nice. no nie wiem, jak to sprawdzić. No szkoda, no. No przykra sprawa. To idziemy dalej w takim razie. No cóż. No nie wiem, no w tysiącach na pewno. Ile, to nie wiem. Nie wiem, czy da się to obliczyć w ogóle. Też to jest pytanie. Achieved. Wejdź w menu. A co byś chciał zobaczyć? Travel log, tutorials, missions. No nie wiem. Travel log. Okej. Trial. Kinching Chung Kungkue. Oho, nowa misja. Tego jeszcze brakuje. Darmowe pulki. AK pulki. Rule number 7, never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Who are they? You remember the Silvermane guards I mentioned? That's them! Help me, old friends! I don't want to be caught!
It's the suspect and his accomplices. Arrest them! It's now or never. Over to you, dear friends. Hey, where do you think you're... Scared yet? W ogóle ta gierka jest taka z tych ładniejszych. Everything is ordained by the stars. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Phew! Let's make it quick. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Jest tylko okej przez dobry, jak na moje, z kilkoma lepszymi. Yeah. Try that again. Fighting is meaningless. Oho! Ja gram chyba na maksymalnych, co nie? Nie pamiętam w sumie. Here. Let's go. You can't run. Gotta try hard sometimes. Tak, musiałem narzekać. No, to, że narzekasz, to nic nowego. I've no interest in conflict. Scared yet? My turn. Aj, po levelu postacie. No, co ty gadasz? Phew. Yeah. Fighting is meaningless. Scared. Oho. I, Japard Landau, captain of the Silver Mane Guards, order you to relinquish your Jakiś gepard nas napadł. That Sampo cheated us all. Wait till I get my hands on him. The truth of life and death, Suspect, revealed in an relinquish your resistance. sanctuary. It's but a vision. So I'm a criminal, huh? Forget Sampo. Wait until I get my hands on you. A gift from the stars. Fajna animacja, ta przed chwilą postać. Jak ona się nazywa? Cały czas zapominam, jak oni się wszyscy po kolei nazywają. Right there while I give you a present. Bang. Dong. Rules are made to be broken. Gepard. Oh yeah. Geppetto. You've outstayed your welcome. Noise. On my command. For glory. You're annoying. Clemency? Never heard of it. Fun fact, głosy z kimś są inne przy szybszym tempie, znaczy po prostu bardziej dynamiczne. Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. You have the worst luck running into me. Daj na siebie, no. Here? How can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. No, ona długo jeszcze nie pożyje, tak szczerze mówiąc.
Nie przewiduję sukcesów. Step aside. I have no interest in stoking. A guest with no manners, huh? Our position is solid. Try that again! Daj na siebie jeszcze raz. W ogóle mam wrażenie, że Hojo tak zarabia tak dużo pieniędzy, że po prostu mogą sobie pozwolić na zrobienie cokolwiek sobie wymarzą. Po prostu jest na to hajs, nie? Te wszystkie detale z dynamiką mówienia, to wszystko można zrobić. Pamiętaj, że March 7 to twój shielder. To jest prawda. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Break! This ends here. And the prime suspect? The one with the blue hair? Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. We can't find his footprints. No matter. We have his accomplices. He'll be close by, plotting his next move. Yeah, we'd never team up with someone like him. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us? We rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall for his... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to defend yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects, not now. Take them away. But we're not from Belobog. Silence! What kind of nonsense are you? As you were. We must not be tempted into careless judgment. Look at their attire. Indeed, it is not in the Belobog style. Exactly! And we even have photos! You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. You mean to say that this white ball that's here, that's our home? How can that... It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. And Belobog would cease to witness such arrivals. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Nothing more. Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Welcome to Belobog, the city of preservation. WoW. Nie wiem, po co żyć na takiej planecie, a serio. Kurwa, zimno, piździ cały czas. Weź tu, człowiek, ogarnij to. Hey, it feels like it got a bit warmer. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Last bastion? 700 years ago,
Monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. The steadfast architects built this city. Under the protection of Klepoth, the preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. He's sure saying some weird stuff. A marked change in tone. Sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this? You wanted to know. Dwa milfy? Nice. We saw... Light core. Light core. Czy ja właśnie wydałem jakieś swoje pieniądze? Mam nadzieję, że nie. W razie czego nie mam podpiętej swojej karty do tego. Aha, teraz chcę, żebym ja kupił. Hehe. Tylko tutejsze primo. Okej, dobra, dobra. Uff. Okej. Strange Nice. creatures outside the city. They must have come from a terrible I teraz ja bym chciał zobaczyć, czy ja te swoje postacie mogę jakoś rozwinąć, czy coś? Activate. Aha, bo mam dodatkową postać, tak? No dobra. Light core. A tu jest jakiś light core, dobra. O Jezu. Konstelacja. O, no. Aha, i tu będzie można to ulepszać, tak? Dwudziesty poziom. No nie wiem, co do czego i po co.
W details ulepszasz postać. Dobra. Dwudziesty poziom. Dwudziesty poziom. Szesnasty poziom. I na ciebie już nie będę miał. Dobrze. Co, nie wiem, co mógłbym jej dać. Distraction, może niekoniecznie. To ją przedstawię na obrazku? Chyba tak. Dobra, coś tam pododawałem. Jest hit. Lecimy dalej. How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. We're lacking in intel. Czyli ta gra łączy elementy otwartego świata z hubami. Super. No jest spoko, podoba mi się to. We're here. This is Klipoth Fort, the heart of Belobog and headquarters of the architects. Klipoth is the symbol of preservation. Under Klipoth's impulsion, the architects constructed Belobog. Będę potrzebował trochę czasu. Będę potrzebował trochę czasu, żeby, wiecie, trochę się wciągnąć w tą gierkę, o co chodzi. To na razie to ja nic nie kułam kompletnie, nie? The architects, under the protection of Klipoth, have continued to lead this city forward, repelling all manner of disasters. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. The Supreme Guardian? The leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Whoa, she sounds like a big deal. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? No tak, Starray jest lepszy dla casuali, co grają raz, może 2 razy w tygodniu. No wiem, Genshin to była praca. Codziennie robić punkty, zbierać papy, coś tam, punkty, coś tam. No dużo tego było. Let's not waste time. No one will notice. I've dispatched a messenger to send word. Madame Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. But that's a meaningless sacrifice. How can you... You may leave, Branya. Visitors have arrived. Yes, Mother. Yes, Mother. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you. The messenger informed me. Well done, Gepard.
You may leave. Welcome, visitors from beyond the eternal freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? I am Cocolia Rand, Belobog's supreme guardian. Co znaczy nadrabiać zaległe eventy? Że zawsze są dostępne eventy, wszystkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me to doubt it? Or perhaps you're not confident in that identity yourself? No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. Większość. The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. An eon connected our planet to other worlds, and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Klapoth, the Amber Lord. Under their attentive gaze, we built the city walls. So do not be surprised. For 700 years, Ale to obiera się dość lekko. Bardzo ładnie to opisałeś. But I knew of your existence. Tell me why you have come. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? We came here for something known as a stellaron. A stellaron? Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. Which is why the Antimatter Legion and Stellarons often show up together. Worlds seeded with Stellarons give birth to fragmentums. As for the Eternal Freeze, it must have been a product of the Stellaron, unique to the environment of your world. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a Stellaron. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. But why should you care? Even if this Stellaron you speak of did bring about disaster, I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. Unless they had something to gain. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. Yeah, FYI, we're pretty awesome. You know how to seal the Stellaron. We have the relevant means. Very well, I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that Belobog has waited 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate. Mi też się podoba design postaci w Star Rail, bo rzeczywiście ten setting fantasy był bardzo wymuszający pewien styl. Tutaj możemy mieszać to, trochę tu, trochę tam i pozwolić pokazać coś więcej. Nie, więcej mam na myśli, że nie, że mają mniej ubrań, tylko że po prostu coś więcej, jako że różne nacje mogą mieć różne style, a w sumie jeżeli ktoś będzie fantazy w międzyczasie, to też się kurwa nic nie stanie, nie? Ale nie musi być. It should be me thanking you, visitors from beyond the sky. I too need some time. I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further.
Of course, I understand. Do not worry. I have a way. Jest tam jakiś ukryty biznes jeszcze w międzyczasie. It seems that the Supreme Guardian holds you in No nie high wiem, no ja jakoś tak patrzę na ten I have Kokoli i received tak... orders that your movements are no Nie jest ten longer design dla mnie taki... To nie jest mój gust. She's the big shot. Definitely got that Queen of the Castle vibe going on. Oh, so cool. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope you enjoy your stay in Belobog. Wait. Can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. I recommend you visit Everwinter Monument first. It's Belobog's most symbolic landmark. And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... You'll see. You will see. Oh, and No if you're ciekawe. staying at Goethe Hotel, please avoid the alley that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It's started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. That's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Okej. Wow, look at the carved ice. It feels perfect for this city. Nie wiem, czy to jest somehow. kwestia, że to jest początek gry, ale jest Whatever napakowany it's made fabułą i to jest super przyjemne do siedzenia. I guess you're right. Pamiętam, że jak gęsi na początku tak miał, też byłem podjarany. Hey, what's with all the children over Ale później to there? się kosmicznie rozmyło. Neverwinter Workshop. Hey, didn't Japard say there'd be a show here? He said you can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Darn. I wanted to see one. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Why do they keep it outdoors? This city is so weird. Normally you'd want a heater inside a building, right? If so, I'm not sure mighty is the right word for these architects. Tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. You guys sure have a lot to say about that broken heater. Oh, wow, she's cool. Hi there. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. If you got any broken equipment lying around, you can always come find me, though I can't guarantee I'll be interested in fixing it. Oh, we're okay. I was just curious about the heater. Curious? About the heater? It's just a standard geomarrow radiator. You can find them anywhere in the administrative district. Only just got here? Ona jest po 40? Nie spodziewałbym się. I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. You must be them? What an honor. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. Let's have a chat. Okej, wchodzimy. The heater you saw is just a standard geomarrow radiator. They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Belobog would long since have become a dead city, both above and below the surface. Młodość anime do 50 wyglądasz jak na 20, a po 50 wyglądasz jak rodzynek.
It's an ore, a Yeah, special energy tak jest resource. trochę, no. Whether it's keeping the city warm or keeping our counters ticking, everything runs on geomarrow. Geomarrow grows beneath the surface of the planet, and specialist underworld mining teams are there to extract it. Transport lines shuttle it up to the surface. In the overworld, we use the same lines to ship surface goods and aid down to the underworld. You didn't know? Belobog is structured like two big connected disks. The overworld is responsible for administration and trade, while the underworld is responsible for energy supply and resource extraction. However, due to an order that was given many years ago, nobody has moved between the overworld and the underworld in a long time. I shouldn't be talking about this. Pretend I never said anything. Isn't it just like cooking food over an open flame? If the house is a pot, then the heater is the stove it rests on. When she puts it like that, it actually starts to make sense. No sweat. This is your first time in Belobog. I just want you to feel some of the warmth the city has to offer. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, want to help me fix up this machine? Just a bit of manual labor. To Armor Core? You might find it interesting. Great. Then let me give you a demonstration first. No jeżeli chodzi o Star Raila, trochę tam popchnęliśmy to do przodu. Chociaż że sporo czasu zanim ja się zczaję w ogóle o co w tej grze chodzi. Natomiast Armor Core nie wiem na ile ta gra jest intensywna, ale wydaje mi się, że jest bardzo intensywna. Więc wydaje mi się, że nie jestem dzisiaj w formie na to, żeby zagrać w Armor Core'a. Ale proponuję jutro zrobić jakiś stream z Armor Core'a. Żeby przysiąść do niego. Jakoś o 17 jutro. Tak do 20, 3 godziny i pograć. To trochę bym ogarnął o co chodzi w tym wszystkim. Bo coś czuję, że tu jest sporo do ogarnięcia. Tak mi się wydaje właśnie. Ona nie jest bardzo intensywna, ona jest bardzo, bardzo intensywna. No właśnie, tego się najbardziej może nie obawiam, ale wydaje mi się, że tam jest sporo do ogarnięcia. I fajnie, jakbym do tego przysiadł taki, wiecie, zebrany w całość. W każdym razie jesteśmy w dobrym kierunku. Crash test. O mój Boże. Czy jutro byśmy pograli w Armor Core'a, a we wtorek byśmy pocisnęli Cyberpunka. Taki jest plan. No i też trzymam trochę kciuki, żeby dzisiaj jeszcze wieczorem może wrócić na streama jakiegoś wieczornego dodatkowo ze Starfielda. Ale to zobaczymy jeszcze, jak tam czas pozwoli. Ale no dobra, no wydaje mi się, że jesteśmy dogadani, nie? Jak się nie zdepniesz, to nawet może się nie ukończyć. Ja się nie śpieszę nigdzie, nie? W sensie to nie jest wyścig. Chcę się dobrze bawić głównie, a nie cisnąć nie wiadomo co. Ale zobaczymy. Może ja też będę tą osobą, która powie, że nie, no sorry, ale ta pierwsza misja już jest za trudna, ja się wytrzymam. No zobaczymy. Na ten moment nie wiem. Ale cóż, to będzie wszystko. Dzięki za fajnie spędzony czas. Zbieram się i będę dawał znać dokładnie o jutrzejszej godzinie. A jeżeli dzisiaj będę miał jeszcze czas wieczorem, to się po prostu odpalę. Zobaczymy. A tymczasem będę leciał. Trzymajcie się. No i cześć. Pa. Miłego dnia życzę wszystkim.